Uwaga! Mocne wrażenia. Roczny czynsz to 88 eurocentów, a wstęp dla turysty na niecałą godzinę 7 euro, nie? Dzisiaj wybraliśmy się na wycieczkę do Augsburga. To cudowne, historyczne miasto na zachód od Monachium, chociaż w przewodniku Michelin wyczytaliśmy, że leży na wschód od Monachium. Najistotniejsze dla nas było zwiedzenie Muzeum Manna. MAN to bawarska marka samochodów ciężarowych. Każdy kierowca ciężarówki ją zna. W tym miejscu pozdrawiamy naszego ulubionego kierowcę ciężarówki, zarazem naszego fana, pana Boissarda z Francji. No, pytamy, czy też jeździ MANem, czy może ciężarówką innej marki? No ciekawi jesteśmy. W każdym razie jesteśmy w Muzeum Manna, nie ma tu żadnych, słuchajcie, turystów. Muzeum specjalnie otwarto dla nas za darmo. Jest tu kilka interesujących eksponatów. Przed wami cudowny, zabytkowy MAN z 23 bądź 24 roku. Został oficjalnie zaprezentowany na berlińskich targach samochodowych w 24, czyli od momentu jego oficjalnej premiery mija już prawie 100 lat, dokładnie 99. Co ciekawe, słuchajcie, jest to pierwsza na świecie ciężarówka z silnikiem diesla z wtryskiem paliwa. Miała tylko 45 koni mechanicznych, panie Boissard, a pan pod maską ma ile? Jesteśmy ciekawi. A tu cudowny traktor Manna z 51 roku. Ten to w ogóle ma, słuchajcie, tylko 25 koni mechanicznych. Wiecie, że Maluch miał 24, czyli ten oto traktor ma tylko jeden koń mechaniczny więcej. Cudowny, prawda? Zapraszamy wszystkich rolników i farmerów, którzy nas obserwują, do dyskusji. Co sądzicie o takim traktorze? Czy dałoby radę takim robić w polu? A oto już nieco nowsza ciężarówka Manna, bo model 780 HKA z 1967 roku. Nasze mamunie miały wtedy po 7 lat, pozdrawiamy je. Natomiast słuchajcie, takie Manny to jeszcze kojarzę, jak jeździłem z rodzicami w latach 90., to gdzieś tam pod górę ciągnęły tego typu ciągniki. A jeszcze w Afryce i w Azji, gdzieś tam w biedniejszych krajach, na pewno one wiernie służą i wożą towary. Teraz na końcu muzeum w zasadzie chciałbym waszą uwagę zwrócić na dwa wozy strażackie Manna. Ten tu jest z 1982 roku i ma już 192 konie. Patrzcie, służył w straży pożarnej Augsburga. A to cudowny, zabytkowy, strażacki wóz Manna z 28 roku. Miał tylko, już całkiem przyzwoity wynik, 65 koni mechanicznych. Piękny. I jak widzicie, służył w Kempten Allgäu. To już są takie górskie miasteczka tutaj w Bawarii, także te 65 koni musiało dobrze się spisać, jeśli trzeba było jechać na akcję gdzieś tam w wyżej położonych terenach. A tak oto prezentuje się wnętrze współczesnego ciągnika siodłowego Manna, mianowicie Manna TGX. Spójrzcie, oto pierwszy silnik diesla, który został wyprodukowany przez Manna. Pochodzi on z lat 1893 do 95 i był stworzony, słuchajcie, w kooperacji z Rudolfem Dieslem, tak? Bo on w Augsburgu w tamtych czasach żył, pan Diesel, i doskonalił swój silnik spalinowy, a pan Rudolf Diesel jest właśnie twórcą pierwszego silnika spalinowego jeszcze w XIX wieku, 1885, z tego co pamiętam. I to jest pierwszy silnik Manna diesla, a tu drugi.
Jaki wielki. Patrzcie. Ten już miał 50 koni mechanicznych, a pochodzi z 1898, ale nie był oczywiście wykorzystywany w pojeździe silnikowym, no bo jest za duży, tylko w fabryce papierosów, z tego co tu piszą, tak. I służył aż do 1930 roku. Jego waga to 12,5 tony. MAN produkuje nie tylko silniki spalinowe do aut ciężarowych, ale również do innych wehikułów. Spójrzcie na ten silnik. To jest silnik współczesny z 2014 roku i ma ogromną pojemność 62 litrów. On służy w jednostkach pływających, w łodziach, tylko takich wielkich, tak? Między innymi rządowych łodziach i, proszę ja was, w łodziach takich do patrolowania wybrzeża i w superjachtach. Zatem silniki produkowane przez fabrykę MAN-a w Augsburgu miały liczne zastosowania. Wiele z nich służyło po prostu w fabrykach, tak jak ten tutaj jednostka z 1938 roku o mocy 100 koni mechanicznych. Ale jednym z ciekawszych jest ten ogromny silnik z 1943 roku, który ma moc 2000 koni mechanicznych i był użytkowany w słynnych łodziach podwodnych U-Boot, które zapisały się, no może niezbyt chlubnie, w trakcie II wojny światowej. Zobaczcie, jaka to wielka jednostka. I tak ona właśnie napędzała te słynne U-Booty. Co ciekawe, MAN, zanim zaczął produkować silniki diesla i samochody ciężarowe i specjalistyczne, najpierw produkował silniki do innych zastosowań, w szczególności na samym początku, tak, swojej działalności były to prasy drukarskie. Spójrzcie na ten tu, tą prasę. Ona jest najstarszym eksponatem w Muzeum MAN-a w Augsburgu, bo pochodzi aż z 1846 roku. I wytwarzała 1000 arkuszy na godzinę. Natomiast dalej jest kolejna prasa, która pochodzi z 1912 roku, no i wytwarzała 1300 arkuszy na godzinę. Natomiast jej moc, to jest taka ciekawostka, tak, bo moc też się mierzy w koniach mechanicznych, nawet jeśli chodzi o prasę drukarską, to jedynie, więc ta moc to jedynie 2 konie mechaniczne. Zobaczcie, tutaj nietypowe silniki. Ten z 1929 roku służył do de facto produkcji elektryczności. Na przykład w młynach. Ten to najmocniejsza jednostka w całym muzeum. To jest tylko pokazany jeden cylinder. Jest ich tu chyba 8. Pochodzi ta jednostka z 1938 roku i napędzała statki. Jeden cylinder miał 1433 konie mechaniczne, natomiast cała jednostka 12 900 koni mechanicznych, co sugeruje, że napędza ogromne jednostki pływające. Przed Wami jedna z największych atrakcji Augsburga, mianowicie Golden Saal, czyli piękna złota sala na 3. piętrze w ratuszu miejskim. Zobaczcie na te piękne złote zdobienia. I tutaj ciekawostka, słuchajcie. Augsburg jest rzadkim przykładem sztuki renesansowej na północ od Alp. No i właśnie ten renesansowy przepych
troszkę w takim nawet włoskim stylu widać w tej złotej sali. Czy wiecie, że Augsburg to jedno z najstarszych miast w Niemczech? Trzecie najstarsze po Trewirze i Kolonii. Zostało założone przez Druzusa i Tyberiusza w 15 roku przed naszą erą i było rzymską kolonią. Tutaj fontanna, na tej fontannie na pewno jakiś cesarz. Zakładamy, choć nie jesteśmy tego pewni, że będzie to cesarz August, dlatego że Augsburg, nazwa miasta, pochodzi od właśnie cesarza Augusta. W Augsburgu trafiliśmy też na grupę lewaków, aktywistów ekologicznych. Zobaczcie na ich kartę. Mamo, tato, pomocy! Ziemia płonie! No, jest też flaga LGBT. Tak, także aktywiści, słuchajcie, pobierają pieniądze od fondu niemieckiego, podatnika niemieckiego, de facto, który ich finansuje. No i siedzą tutaj, wygłaszają hasła propagandowe i swoje pobierają, a nie za wiele robią. Jesteśmy w nietypowej atrakcji. Fuggerei to pierwsza na świecie dzielnica socjalna. Pochodzi z 1521 roku i była ona stworzona po to, żeby ludzie potrzebujący mogli mieszkać w miarę przyzwoitych warunkach. Co ciekawe, ona funkcjonuje po dziś dzień. Tu dalej mieszka 150 mieszkańców wynajmują takich, mają socjalny czynsz. Uwaga, mocne wrażenia. Roczny czynsz to 88 eurocentów, a wstęp dla turysty na niecałą godzinę 7 euro, nie? Jakie trzeba spełnić warunki? Trzeba być potrzebującym, choć to warunek bardzo otwarty, że tak powiem. Trzeba być mieszkańcem, rezydentem Augsburga i trzeba być katolikiem. Co ciekawe, trzeba odmawiać 3 modlitwy dziennie. Wierzę w Boga, Ojcze nasz i zdrowaś Mario. Jest tu knajpa, ludzie siedzą, zakładamy, że większość z nich to pewnie turyści, goście, ale ogólnie dzielnica ta jest bardzo ładna. Nie jest to jakieś obskurne getto, do którego przywykliśmy w innych miastach, powiedzmy, myśląc o dzielnicy socjalnej. Jest tu bardzo ładnie, ten piękny bluszcz porasta domki o żółtej elewacji. Miejsce to niedawno obchodziło swoje 500-lecie. Tak, Fuggerei powstało w 1521, czyli 2 lata temu okrągłą rocznicę świętowano. A skąd nazwa Fuggerei? Zawdzięcza ona ją Fuggerowi Bogatemu, przedstawicielowi jednego z 2 arystokratycznych rodów, które zamieszkiwały Augsburg na przełomie, powiedzmy, XV i XVI wieku. Pan Fugger Bogaty pożyczał pieniądze Habsburgom, ale był też mecenasem sztuki oraz pomagał potrzebującym, no i właśnie jemu zawdzięczamy dzielnicę Fuggerei. Mozart oczywiście pochodzi z Salzburga. Byliśmy tam w jego domu 4 lata temu, ale tu ciekawostka, okazuje się, że pod numerem 14 mieszkał pradziadek Mozarta, mianowicie pan Franz Mozart, było to między 1681 a 1693, no i był dość biedny na stare lata, dlatego tutaj zamieszkał. Jesteśmy w takim maleńkim muzeum, które opowiada o życiu codziennym mieszkańców Fuggerei. I tu są ich zdjęcia. To jest właśnie tych 150 ludzi, którzy obecnie zamieszkuje te dzielnice. W większości, jak widzicie, są to ludzie starsi, często samotni, ale nie tylko. Zdarzają się pary,
Zdarzają się też młodsi ludzie, są też dzieci. Sami widzieliśmy nastolatkę, która wyglądała nawet na zbuntowaną. W tej części Fuggerei znajduje się taki malutki park. No i jest tu bardzo malowniczo. Człowiek czuje się tu jak na wsi, ale tej takiej sprzed kilkuset lat. Przed wami oczywiście pomnik Jakoba, tak? Fuggera, twórcy tego wszystkiego. No dookoła te piękne domki o żółtych ścianach. Jesteśmy w Austrii. Postanowiliśmy zwiedzić ruiny zamku Falkenstein. Jego nazwa oznacza Sokoli Kamień. Pewnie dlatego, że zamek jest kamienny, a w pobliżu występują sokoły. Jak widzicie, są to ruiny i tylko nasza wyobraźnia może nam podpowiedzieć, jak zamek ten wyglądał kilkaset lat temu. Dzisiaj wybraliśmy się na wycieczkę do Austrii. Jesteśmy w okolicach Innsbrucku, pięknego miasta, które zwiedziliśmy w 2019 z Małgosią. Natomiast dzisiaj bohaterem dnia jest Swarowski. Jesteśmy w Krystalwelke, Muzeum Swarowskiego. Na razie na zewnątrz cieszy oko taki oto żuchopłot z fontanną. Nazywa się to Riese, czyli olbrzym, gigant. A zobaczymy, co czeka nas w środku. Jesteśmy wewnątrz Krystalwelke. Robi to wrażenie. Jest tu 18 sal. Boję się, czy wszystkie zdążymy. Natomiast eksponaty są ciekawe. Przed wami największy kryształ na świecie obrobiony ręcznie. Ma aż 310 000 karatów. Teraz jesteśmy, słuchajcie, w części nazwanej Hollywood, czyli poświęconej wyrobom Swarowskiego, które były wykorzystywane przez gwiazdy filmowe. Chodzi tu o suknie wieczorowe w szczególności z elementami kryształków Swarowskiego. Zobaczcie, ten oto krzywy strój. Któż mógł go nosić? No oczywiście Cher. Natomiast ta czerwona suknia z pięknymi kryształkami Swarowskiego była użytkowana przez samą Marilyn Monroe. Ta tutaj srebrna przez Nicole Kidman na przykład. A ta, patrzcie, to Selena Gomez. Instalacja pod tytułem Umbra z cyklu, jakby to powiedziała Małgosia, co artysta miał na myśli.
To nie tak. Bez światła. Postanowiliśmy się wybrać na wycieczkę do Niemiec, do słynnej na cały świat twierdzy Königstein. Wznosi się ona na płaskowyżu powyżej Łaby i jest wkomponowana w naturalne skały. No, forteca ta robi niesamowite wrażenie. Zwiedzanie twierdzy Königstein zaczynamy od historycznej zbrojowni. Przedstawione są tutaj oryginalne armaty pochodzące z okresu od XVII do XIX wieku. Brały one czynny udział w obronie twierdzy. Oto piwnica zamkowa. Powstała ona już w średniowieczu i tutaj przechowywano w beczkach wino, piwo, ale ponoć również ocet. A w okolicy są ponoć winnice. Ta część twierdzy była ulubioną dla jej mieszkańców w dawnych czasach. Dlaczego? No bo rozpościera się stąd piękny widok na okolicę. Widać rzekę Łabę, która delikatnie meandruje, a w tle lasy i wzgórza, a na tych wzgórzach skałki, tak, bo to jest region Niemiec zwany Szwajcarią saksońską. Natomiast po stronie czeskiej formacje te przybierają nazwę Szwajcarii czeskiej, a w tle jedzie pociąg. Każda twierdza niegdyś pełniła funkcję więzienia. Również w Königstein więziono różnych ludzi, w tym Polaków. O, zobaczcie, synów Jana III Sobieskiego.